Cześć, ja jestem Kin, a w dzisiejszym filmie będę Wam mówić o książkach latynoamerykańskich napisanych przez kobiety, które przeczytałam na latynoskie Babie Lato. Nagrywałam moje wrażenia zaraz po lekturze, w związku z czym idziemy. Właśnie skończyłam Kochany Diego, całuję Cię Kiela. Kiela? Może. I o Boże, jak mnie ta książka zirytowała. Ale zaczynając. Wypożyczyłam ją, bo była najcieńszą rzeczą tej Eleny Poniatowskiej w bibliotece, a widziałam ją polecaną pod filmikiem o latynoskim babim lecie. I kiedy ją otworzyłam, to się dowiedziałam, że jest to nowela epistolarna, która jest fikcyjnymi listami prawdziwej osoby, Angeliny Pietrowny Biełowej, która była żoną Diego Rivery, malarza meksykańskiego, tego co później się spiknął z Fridą Kahlo. I ona pisze te listy do Diego po tym, jak on wyjechał do Meksyku i przestał je odpisywać. I pierwsze co pomyślałam to o malarzach, no to będzie coś dla może Edyty z kanału Literatunek. Drugie co pomyślałam, ciekawe, bo listy, no to jest taka dosyć specyficzna forma, więc to będzie bardzo trudne i jednocześnie bardzo ciekawe do zrobienia, opowiedzieć jakąś historię w listach. No i właśnie tu jest ten problem, że to nie jest dobrze opowiedziana historia w listach, ponieważ to jest dobrze zrobiony research, widać, że dużo tu jest researchu i są jakieś wyobrażenia Eleny Poniatowskiej na temat tego, jak mogła czuć się ta Angelina, ale to się w ogóle nie łączy ze sobą, a już na pewno nie brzmi to jak listy, ponieważ od czasu do czasu zdarza się jakiś list, który rzeczywiście brzmi jak list, ale większość z nich to jest ekspozycja dla mnie, dla czytelnika. Historie są opowiadane, które kobieta po 10 latach związku swojemu mężowi już nie musiała w ten sposób opowiadać od początku do końca, bo jednak on już o tym słyszał. Jest bardzo mało na temat tego, co ona robi teraz, w tej chwili, jak ona się czuje, a bardzo dużo jakichś takich wspomnień, które nadają się bardziej do pamiętnika. I wydaje mi się, że gdyby to był pamiętnik, to w dalszym ciągu nie byłabym zachwycona, ale zaakceptowałabym tę książkę. Natomiast jako listy do męża, którego znasz 10 lat? Absolutnie nie. I dobrze, jak nawet pominiemy tę formę tych listów, które w ogóle to moim zdaniem nie działają, to w dalszym ciągu nie wydaje mi się ta książka szczególnie ciekawa pod tym względem, że jest to jakiś obraz i tego Diego Rivery, i tej Eleny Poniatowskiej, ale tego Diego Rivery to ten obraz jest taki sam, jakby się miało, gdyby się je nie czytało, ponieważ wszyscy słyszeli o tym, jeśli w ogóle coś się o nim słyszało, to się słyszało o tym, że on był taki wybuchowy, temperamentny. Natomiast o tej Elenie to naprawdę nie dowiadujemy się prawie nic. Pomimo tego, że to są jej listy, to jest jej zapis życia, to tak naprawdę wydaje się, że ona nie ma praktycznie żadnej osobowości, oprócz tego, że kocha Diego Riverę. Do tego się mniej więcej ogranicza jej osobowość. I wydaje mi się taka strasznie jakaś fałszywa i płaska, pomimo tego, że wszystko to jest teoretycznie o niej. Ogólnie nie polecam, nie widzę sensu tego czytać i czy to jest reprezentatywne, jeśli chodzi o Elenę Poniatowską, czy ktoś może mi powiedzieć? Godzina Gwiazdy Clarice Lispector. Ta książka jest dziwna. Jest dziwna dlatego, że jej forma jest bardzo specyficzna, ponieważ forma jej to jest praktycznie poezja, taka kompulsywna poezja, taka wydająca się takim krzykiem strzewi, że tak powiem. Mnóstwo tu jest takich metafor, takich obrazów mentalnych. Psik. Głównym celem języka jest wywołanie pewnej emocji albo oddanie pewnego ładunku emocjonalnego, tego, o czym ona pisze. Teoretycznie treścią tej książki jest opowieść o biednej kobiecie z niższej klasy społecznej, o jej tragicznym życiu. Natomiast w praktyce większość narracji to są takie dygresje, meandrujące wywody naszego narratora. Wstawię Wam tutaj przykład tego, jak wygląda narracja tej książki, żebyście mieli dobry ogląd. Ja czytałam tę książkę po angielsku i zamierzałam Wam wstawić po polsku fragment, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, ale okazuje się, że tłumaczenie polskie pani Hermanowicz-Pałki jest bardzo złe, niewierne i w ogóle nie oddaje tego, jak to wyglądało.
I dowiedziałam się od mojej koleżanki, która studiowała portugalski, że jej tłumaczenia są legendarnie złe i nie należy ich czytać. Nie należy w ogóle czytać niczego, co zostało przetłumaczone z portugalskiego przed rokiem 2000. Więc wstawię ten fragment po angielsku, a Clarice Lispector po polsku możecie przeczytać opowiadania, które są tłumaczone przez Wojciecha Harchalisa. I dlatego na początku nie byłam pewna, czy on tutaj tylko pitoli, ten nasz narrator, czy to do czegoś zmierza, czy ja mam się zachwycać tymi troszkę czasami kiczowatymi wywodami. Tak, po przeczytaniu mogę powiedzieć, owszem, to pitolenie ma sens, bo te wywody nie mają na celu jakiegoś ekshibicjonizmu samej Clarice Lispector. Im dłużej czytamy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że narrator w ogóle nie jest tożsamy z naszą autorką. I to lekkie egzaltowanie jest tutaj celowe i pokazuje nam ten rozdźwięk pomiędzy tą duchowością narratora, a tematem, o którym pisze. I książka komentuje to, jak jest taki etos umęczonego artysty, który oddaje się sztuce i to w jakiś sposób jest wywyższany na piedestał. Oraz komentuje to, jak my, czytelnicy, lubujemy się w czytaniu o słabszych, o odrzuconych, o biednych i w ten sposób przeżywamy swoje katarzis. A także jak autorzy lubują się w pisaniu o takich tematach. Mnie osobiście przyszedł na myśl Zola tutaj. No i właśnie, dla mnie to było ciężkie do czytania, bo po pierwsze na początku trochę się nie zgrywałam z tą narracją, a po drugie tutaj tak dużo opiera się o bardzo rozgorączkowane wywody, to bardzo dużo czasu mi zajmowało przetrawianie tego wszystkiego, co czytam. Nie wiem, czy chciałabym kiedykolwiek więcej Clarice Lispector czytać, bo to było trudne dla mnie, ale chciałabym powiedzieć, że było warto. Było warto, to jest bardzo dobra książka. A maleńka, ma tylko 80 stron. No i skończyłam jeszcze Dom dusz Allende. I to jest książka, którą bym polecała osobom, które nie czytały nigdy realizmu magicznego i może boją się takiego podejścia, boją się 100 lat samotności i chciałyby coś tak na podprowadzenie łatwiejszego. To właśnie to jest, myślę, dobra opcja. A także polecałabym tę książkę osobom, które lubią takie magiczne, baśniowe opowieści, takie typu Była sobie rzeka, gdzie mamy opowieść wielowątkową o wielu osobach, których życie się przeplata w jakieś takie troszeczkę lekko magiczne sposoby. O czym ta książka jest? Jest to saga rodzinna właśnie z elementami magicznymi. Nasze bohaterki, czyli kobiety z rodu, zdają się mieć magiczne właściwości. Mamy tutaj tematykę poruszaną taką, jak zazwyczaj w latynoamerykańskich powieściach, czyli patriarchat, seksizm, przemoc domowa, przemoc seksualna, nierówność klasowa. Natomiast jest to w takiej otoczce dosyć łatwej do strawienia. Nie ma tutaj graficznych scen za bardzo, ani też nie wgłębia się w nic nasza autorka. No i właśnie jeśli chodzi o mnie osobiście, to brak wgłębienia się w pewnym momencie to już dość mi przeszkadzał. W sensie takim. Na początku, jak zaczęłam czytać, to byłam taka pozytywnie nastawiona. Przyjemne są te opowiadania, takie słuchanie o czyjejś rodzinie i o jej losach. Ale jest to przyjemne dla mnie przez może 100 stron, bo moja zdolność przyjmowania nowych postaci i przejmowania się ich losem jest ograniczona. Czyli na poziomie rodzice, dzieci, tak, ja się przejmuję. Natomiast im więcej tych dzieci, im więcej tych wnuczków i jakichś dodatkowych postaci, tym mniej mnie to obchodzi i po prostu w pewnym momencie już miałam tak dość tej książki. Już po 1/3 skończenie jej to była dla mnie męka. Mnie to po prostu nudzi. Tym bardziej, że wszystkie te tematy, które chcę poruszyć Allende, są bardzo na wierzchu. I ona też skacze po powierzchni tego, co się dzieje i także po powierzchni tego, co ludzie mogą czuć w tym momencie, kiedy to się dzieje, a także nie zagłębia się jakoś w ten kontekst polityczno-społeczny szczególnie. Bardziej go opisuje niż bada.
A że ja o tym wszystkim już czytałam, no to tak trochę nic nie wniosła do mojego życia. I jeszcze jest jedna mała rzecz, która mnie irytowała dosyć, to to, że żeby opowiedzieć ten kontekst polityczno-społeczny, to nasi bohaterowie, którzy są tą tylko jedną rodziną, muszą być zawsze w tym najważniejszym miejscu, w tym centrum sytuacji. W związku z czym zawsze się znają z najważniejszymi ludźmi. Jeśli jest znana prostytutka, to oni chodzą do tej prostytutki. Jeśli jest znany poeta, to ten poeta przychodzi do ich domu. Jeśli jest znany polityk, to oni są best friendami z nim. I tak dalej. To jest dla mnie trochę takie pójście na łatwiznę. Więc to nie jest książka dla mnie, ale mogę zrozumieć, że innym ludziom by się spodobała, więc zdecydujcie sami. A teraz ostatnia książka. To jest Paradise Fernandy Melchor, który nie został jeszcze przetłumaczony na polski, ale myślę, że zostanie, ponieważ był na longliście do Bookera. To jest taka krótka nowela właściwie o chłopaku, który jest ogrodnikiem na takim osiedlu zamkniętym dla bogatych ludzi. I od razu Wam powiem, że to jest bardzo wulgarna książka, więc jeśli ktoś jest na to wrażliwy, to może mu to nie podejść. Ja osobiście sama jestem dosyć pruderyjna, powiedziałabym, ale ta wulgarność tutaj ma sens i ma cel. Myślę, że to jest bardzo zasadne, że powieść o chłopaku, który wychował się na slumsach, wśród ludzi, którzy są zamieszani w narkotyki, broń i tak dalej, jest wulgarna. Poza tym to jest taka maska, to jest taka skorupa, w którą on i inne postaci chowają się. To jest taka poza, która ich chroni. Powieść jest napisana takim strumieniem świadomości, ale to nie jest strumień świadomości, który ma na celu uchwycenie momentów, takich efemerycznych chwil, tak jak na przykład mamy to w Virginia Woolf. Jest to strumień świadomości, którego celem jest pokazanie nam takiego potoku myśli, takich obsesyjnych, gniewnych, niepowstrzymanych. Ale jednocześnie jest to potok słów bardzo kontrolowany. Nasz narrator być może nie ma nad sobą kontroli za bardzo, natomiast nasza autorka ma kontrolę cały czas. Z każdą stroną coraz lepiej poznajemy naszego narratora, coraz lepiej rozumiemy, że Polo jest narratorem, któremu nie można ufać oraz który sam nie do końca sam siebie rozumie. Polo jest czasem jak dziecko, a czasem jest cyniczny, czasem się boi, a czasem zdaje się być pełen takiego bravado i przeczy sobie i też powtarza się, ale nie powtarza się w taki sposób, że mamy wrażenie, że autorka myśli, że nie pamiętamy, co powiedział, albo zapomniała, że już coś napisała. Nie, te powtórzenia za każdym razem są albo jak refren piosenki, albo jak takie echa, które za każdym razem rozchodzą się coraz szerszymi kręgami i coraz lepiej rozumiemy Polo i jego sytuację. Jest to ogólnie bardzo gniewna powieść. Powiedziałabym, że to jest taki meksykański buszujący w zbożu. Często widzę takie komentarze, że buszujący w zbożu w dzisiejszych czasach nie jest już skandalizujący. No to jest, ale jakby taki zamysł tej książki jest podobny, czyli gniewny nastolatek, który nie radzi sobie z rzeczywistością i który odczuwa niesprawiedliwość świata. Miałam już parę podejść do współczesnej latynoamerykańskiej literatury, ale moim zdaniem one nie aktualizowały tych tematów, czyli tę nierówność klasową, tę niesprawiedliwość, tę kulturę macho, przemoc domową i seksualną, ani też nie były zbyt dobrze napisane. A tutaj mamy świetne, po prostu świetne właśnie to wszystko jest, ale w nowej formie, właśnie uwspółcześnione, z uwzględnieniem nowych aspektów tego. I nasza autorka to wszystko wplata i jest to też świetnie zrobione, bo Polo, nie interesują go cudze problemy, bo Polo to nie jest empatyczny ani samoświadomy narrator. Więc to tym bardziej robi na mnie wrażenie, że pomimo tego, że wszystko widzimy przez jego oczy, z jego perspektywy, to mamy taki świetny obraz wszystkich tych postaci oraz mamy możliwość przejrzenia tej maski, którą on nakłada. A ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, to, że jest ona bardzo trzymająca w napięciu. Ten potok słów, który tak napiera i wiesz, że tutaj nic dobrego się nie może stać. W serce mi waliło, kiedy ją czytałam. Bardzo, bardzo mnie stresowała. Więc
Polecam ją absolutnie, jedna z najlepszych książek, jakie czytałam w tym roku na pewno. No i to wszystkie latynoamerykańskie powieści, jakie udało mi się przeczytać. Powiedzcie mi, czy czytaliście coś tych autorek? Albo co Wy przeczytaliście na latynoskie babie lato? Czy w ogóle cokolwiek? Czy bylibyście zainteresowani w czymś takim? Czy te książki wydają Wam się interesujące? Nie. Napiszcie mi cokolwiek. Co tam Wam przyjdzie do głowy? Lubię czytać komentarze, także zapraszam. No i do zobaczenia, cześć!